Cześć, ja nazywam się Grzegorz Piątkowski i prowadzę kanał Serwis Bajka. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o pełnym przeglądzie Foxa Stepcast 32 w wersji Performance. Będziemy tutaj wykonywali oprócz przeglądu podstawowego serwis tłumika oraz komory powietrznej. A historia tego serwisu jest taka, że radon należy do naszego bardzo sympatycznego klienta Filipa, którego z tego miejsca pozdrawiam. I Filip zapytał, czy podczas przeprowadzania serwisu jego amortyzatora również moglibyśmy nagrać film, który będzie pokazywał, jak cały proces przebiegał. Ja oczywiście zgodziłem się. Postaram się nagrać ten film możliwie rzeczowo i krótko. Nie chciałbym, żeby był bardzo rozbudowany, nie chciałbym wchodzić w jakieś być może dla niektórych nieistotne szczegóły. Niemniej będę starał się nagrać go w taki sposób, aby wszystko było wyjaśnione. Ale to też pytanie do Was. Będę Wam bardzo wdzięczny, jeśli dacie mi znać w komentarzach, jakie filmy sami wolicie oglądać, czy mają to być produkcje długie, bardzo szczegółowe, czy też wolicie skondensowaną informację, krótsze filmy, takie jak serwis Piasty DT, czy ostatnio nagrywałem dla Was film o korbach ze zintegrowaną osią. Tym samym przechodzimy do serwisu i wykazu podstawowych narzędzi, jak i chemii potrzebnej do jego wykonania. A to już zestaw podstawowych narzędzi, jak i chemii, które będą niezbędne do wykonania serwisu. Zaczynamy oczywiście od nitrylowych rękawiczek. Smar stały, ja używam Strambater, ale może to być również na przykład Silicoleum. Oleje. W przypadku tłumika Grip, a takim będziemy dziś się zajmować, niezbędny będzie olej Fox 5WT z dodatkiem teflonu. Olej Fox Gold 20WT, którego użyjemy od strony komory powietrznej, a także do nasączenia gąbek nawilżających. Jest on również wykorzystywany do samej komory powietrznej. Naturalnie czyste bawełniane szmatki. Do odkręcenia top capa aluminiowy, koniecznie splanowany tutaj klucz 26 mm. Taka kłójka, którą posłużymy się do wyciągnięcia opornych uszczelek, ale nie tylko. Grzechotka. Koniecznie długi klucz imbusowy 2 mm, którym odkręcimy śrubkę trzymającą regulator tłumienia odbicia. Takie narzędzie Foxa do odbicia tłoków oraz młotek. Jeśli przeprowadzamy serwis amortyzatora zamontowanego w rowerze, oczywiście odkręcamy zacisk hamulca tarczowego. Zanim to zrobimy, przekładka do klocków, umieszczamy ją w tym miejscu i dzięki temu przy przypadkowym naciśnięciu dźwigni tłoczki nie zejdą nam się do środka. Następnie odkręcamy śrubkę od elementu mocującego przewód hamulcowy. Na końcu musimy zrobić coś jeszcze ze zwisającym nam zaciskiem. Ja sugeruję przyczepienie go tutaj do kierownicy za pomocą rzepa. Dzięki temu wydobywający się olej z amortyzatora nie zatłuści nam klocków. Jest to bardzo istotne, ponieważ w innym przypadku hamulec może zacząć piszczeć. Śrubka i regulator. Odkładamy je. W dalszych krokach musimy odkręcić nakrętki blokujące tłoki w goleniach dolnych. Do tego celu będzie potrzebny klucz nasadowy 10 mm, ale splanowany. Ja sobie go tutaj splanowałem z tej strony, ponieważ musi wejść w ciasne miejsca w amortyzatorze i od tej strony używam klucza imbusowego 11 mm, dzięki czemu wkładam do środka goleni dolnych i w łatwy sposób mogę wykręcić nakrętki. Umieszczamy klucz w goleni, przytrzymujemy goleń jedną ręką, a drugą odkręcamy nakrętką. Gotowe. To samo robimy z drugiej strony goleni. Następnie wspomniany przyrząd do odbicia tłoków wkręcamy w miejsce, z których wykręciliśmy nakrętki. Nie dokręcamy do końca, a jedynie o kilka obrotów, tak aby narzędzie złapało gwint tłoka. Teraz za pomocą młotka możemy odbić tłok. I to samo robimy z drugiej strony amortyzatora. Podstawiamy pojemnik na olej i możemy ściągnąć golenie dolne. Ważna rzecz, przy odbiciu goleni dolnych wypadły nam jeszcze tak zwane crash washers. Są to plastikowe podkładki jednorazowe. Wyrzucamy je i zastępujemy nowymi przy skręcaniu naszego amortyzatora. Nawilżamy szmatkę olejem i czyścimy golenie górne, dzięki czemu nie zarysujemy jej delikatnej powierzchni, a ułatwi to nam późniejszy montaż w
uszczelkach. Z goleni dolnych zdejmujemy sprężynki. Filip nie chciał wymieniać uszczelek kurzowych. Widzę, że są w dobrym stanie, nie są sparciałe. Za pomocą kujki delikatnie wyciągamy gąbki nawilżające. Tak jak widzicie, gąbki są brudne. Czyścimy je. Do tego celu możemy użyć oleju, w którym je wypłuczemy, wykąpiemy i po tej płukance powinny wyglądać jak nowe. Jeśli gąbki nie chcą się domyć, sugeruję użycie nowych. Wnętrze goleni dokładnie czyścimy z oleju, uszczelki ze smaru i do tego celu, aby włożyć tam bawełnianą szmatkę, potrzebujemy patyczka, najlepiej patyczka wykonanego z teflonu, może być drewniany, tak aby nie porysować delikatnych ślizgów oraz nie zniszczyć uszczelek. Tutaj jak widzicie, lakier użyty do goleni jest matowy. Podczas czyszczenia tych wszystkich wgłębień zawsze gdzieś pozostanie troszkę oleju bądź po prostu tłuste plamy. Aby się ich pozbyć, ja używam takiego preparatu. Jest to preparat służący do wykończenia matowych powierzchni. Spryskuję, czyszczę, przecieram i wycieram i dzięki temu tłuste plamy nie pozostają, a właściciel amortyzatora jest zadowolony. Po dokładnym wyczyszczeniu goleni możemy założyć sprężynki. Następnie ja osobiście zawsze bardzo cienką warstwą smaru pokrywam ślizgi. Fox nie przewiduje takiej czynności w swoich manualach serwisowych, natomiast ja uważam, że film smarujący pomaga przy pierwszym montażu, jak również podczas tak zwanego rozruchu amortyzatora, ale oczywiście nie musicie tego robić, jeśli uważacie, że jest to niepotrzebne. Gąbki w przypadku tego amortyzatora moczymy w oleju 20WT Gold. Ja tutaj przygotowałem sobie słoiczek, dzięki któremu łatwiej będzie mi to zrobić. Namaczam gąbkę. Po dokładnym namoczeniu jej w oleju umieszczamy ją pomiędzy uszczelką kurzową a ślizgiem. Możemy pomóc sobie kujką w taki sposób, aby nie uszkodzić ślizgu, samej uszczelki, jak również gąbki. Ważne jest, żeby gąbka była umieszczona dokładnie w swoim miejscu i nie wystawała poza obręb uszczelki ani ślizgu. W przypadku Foxa akurat gąbki są bardzo fajnie zrobione, bardzo fajnie wykonane i moim osobistym zdaniem dużo łatwiej jest je umieścić w swoim miejscu niż na przykład w przypadku amortyzatorów RockShoxa. Następnie czyścimy bawełnianą szmatką uszczelki kurzowe z oleju, który dostał nam się tam z gąbek nawilżających, tak aby uszczelki były w 100% suche i czyste. Możemy przejść do dość kontrowersyjnego tematu smarowania uszczelek kurzowych w Foxie, ponieważ Fox twierdzi, że uszczelki wykonane przez markę SKF nie wymagają smarowania i choć rzeczywiście większość amortyzatorów fabryki przychodzi z uszczelkami nienasmarowanymi, to jednak zdarzają się przypadki, gdzie fabrycznie nowy amortyzator posiada nasmarowane uszczelki. Możecie robić według własnego przekonania, ja jednak uważam, że uszczelki kurzowe należy smarować i tego typu smar jak SRAM Butter czy Slicoleum jest świetny w takim zastosowaniu. Warstwa smarująca nie może być zbyt gruba, ponieważ smar przy montażu goleni górnych zostanie wsunięty do środka. W jaki sposób zorientować się, jakich smarów użyć bądź jakich olejów w przypadku Foxa? Tutaj na koronie amortyzatora znajduje się wygrawerowany numer seryjny, a także kod QR, dzięki któremu możemy sprawdzić, jakiej chemii użyć. Niektóre, najczęściej odrobinę starsze amortyzatory posiadały tutaj też w tym miejscu taką naklejkę z 4-znakowym kodem ID i taki kod również możemy wprowadzić na stronie Foxa. Najłatwiej w wyszukiwarce internetowej wpisać frazę Fox ID. Po przejściu na wyświetloną stronę mamy tutaj dwa okienka. Pierwsza służy do wprowadzenia wspomnianego 4-znakowego kodu ID. Z kolei z prawej strony mamy okienko służące do wprowadzenia numeru seryjnego znajdującego się na koronie amortyzatora. Klikamy zielony przycisk Get Product Info. Wyświetla nam się informacja o roczniku, o serii modelu, o wysokości skoku i wszelkich podstawowych, jak i bardziej rozszerzonych informacjach, które pomogą nam zidentyfikować oraz serwisować amortyzator, który posiadamy. Kolejna czynność to przejście do serwisu komory powietrznej. Zaczynamy od odkręcenia nakrętki blokującej nam dostęp do wentyla komory powietrznej. Ja zawsze sprawdzam sobie
podłączając pompkę, jakie ciśnienie jest używane przez daną osobę. W tym przypadku mamy 60 PSI. Przy spuszczaniu powietrza z komory powietrznej możemy wspomóc się szmatką, która zapobiegnie wydostaniu się oleju. Jak możecie zauważyć, podczas spuszczania powietrza tłok komory wsuwa nam się do środka. Oznacza to, że powietrze z komory pozytywnej przechodzi do negatywnej, czyli któraś z uszczelek jest zużyta, będziemy musieli je wymienić podczas serwisu naszej komory. Aby rozebrać komorę powietrzną od dołu, musimy podważyć, wyjąć taki klips zabezpieczający znajdujący się w tym miejscu. Możemy wspomóc się kółką, natomiast uważamy, aby nie zarysować anody na tłoku. Jeśli to zrobimy, rysa powstanie w tym miejscu podczas pracy tłoka góra-dół. Kiedy ta rysa będzie wchodziła w uszczelkę, uszczelka będzie puszczała powietrze i niestety taki tłok, taka sprężyna powietrzna jest do wyrzucenia. Co zrobić, aby temu zaradzić? Możemy szczelnie owinąć tłok szmatką, możemy użyć jakiegoś plastikowego elementu, który nasuniemy na tłok. Wyciągamy klips zabezpieczający i teraz możemy wyciągnąć sprężynę powietrzną z goleni górnej. A następnie za pomocą klucza nasadowego 26 mm, jak wspomniałem, koniecznie splanowanego, aby nie uszkodzić niewielkiego podejścia na klucz i grzechotki, odkręcamy nasz top cap i wyjmujemy top cap razem z tokenem. Wnętrze komory powietrznej czyścimy czystą bawełnianą szmatką, możemy wspomóc się alkoholem izopropylowym i uważamy, aby nie zarysować gładzi wewnątrz goleni, ponieważ jeśli pojawi nam się tam rysa, amortyzator tak naprawdę, a przynajmniej golenie górne będą do wyrzucenia, ponieważ powietrze z komory pozytywnej będzie przechodziło do negatywnej. Do czego służy token? Otóż ten kawałek plastiku służy do kompensowania objętości komory powietrznej. Kiedy sobie taki plastik dokładamy, on zmniejsza nam objętość tej komory i dzięki temu podczas ugięcia w końcowej fazie jego skoku rośnie nam progresja. Czyli możemy zastosować niższe ciśnienie bez obawy o dobicia amortyzatora. Jest to bardzo fajne rozwiązanie dla lżejszych jeźdźców. Tak wygląda nasza komora powietrzna. Tutaj możemy wyobrazić sobie tubę goleni górnej. W tym miejscu znajduje się komora pozytywna i powietrze, token, który zmniejsza objętość tej komory. Tutaj moglibyśmy jeszcze dołożyć token, dodatkowo nam tę komorę zmniejszy. Tokeny nie są tak naprawdę nowym rozwiązaniem. Już w ubiegłym wieku produkowano amortyzatory, które miały opcję zmniejszania komory powietrznej, jak na przykład pierwszy SID z 1998 roku. Tutaj znajduje nam się komora negatywna, a tutaj wspominałem Wam o tej rysie, którą moglibyśmy zrobić nieuważnie rozbierając sprężynę powietrzną. Gdyby taka rysa znajdowałaby się w miejscu tego ruchu posuwistego, quadring, który znajduje się wewnątrz, nie byłby szczelny i powietrze z komory wydostawałoby się na zewnątrz do goleni dolnej i wypychało od dołu uszczelkę kurzową. Taka sprężyna, taki tłok byłby wówczas do wyrzucenia. Po wyczyszczeniu sprężyny powietrznej musimy odkręcić ten element. W tym celu umieszczamy tłok komory w miękkich aluminiowych szczękach, tak aby go nie zagnieść. Ten tłok ma średnicę 10 mm i kluczem płaskim możemy odkręcić ten górny element. Tutaj uwaga, niestety Fox najczęściej do połączeń gwintowych stosuje klej do gwintów Loctite. W tym przypadku jest to czerwony Loctite, bardzo mocny i Fox w swoich manualach serwisowych radzi, aby taki klej rozpuścić małym ręcznym palnikiem. No, możemy takiego ręcznego palnika użyć. Tak samo sprawdza dobrze się nagrzewnica, którą podgrzejemy tutaj ten element. Klej ulegnie rozpuszczeniu i będziemy mogli go odkręcić. Tłok komory traktujemy alkoholem izopropylowym w celu odtłuszczenia. Po wkręceniu tłoka naszej sprężyny powietrznej w miękkie aluminiowe szczęki używamy nagrzewnicy, ustawiamy sobie odpowiednią temperaturę i podgrzewamy tłok w miejscu, gdzie znajduje się klej do gwintów. Nie grzejemy punktowo w jednym miejscu, tylko co chwilę zmieniamy kąt natarcia i następnie za pomocą klucza płaskiego możemy wykręcić dolny element naszej sprężyny powietrznej. To już nasza rozebrana sprężyna powietrzna. Wszystkie o-ringi wymieniamy na nowe, a także quadringi.
Możemy wspomóc się kółką podczas jego wyciągania. Robimy to delikatnie, aby niczego nie uszkodzić i ta właśnie uszczelka w przypadku amortyzatora Philipa jest zużyta i powoduje kompensowanie się tłoka podczas spuszczenia powietrza z komory pozytywnej. Podczas montażu nowych quadringów pamiętamy, aby smarować się przed włożeniem w swoje miejsce i smar powinien znaleźć się między tymi rowkami. Dzięki temu quadring w odróżnieniu od o-ringu dłużej utrzymuje smar w swoim miejscu i przynajmniej teoretycznie całość powinna działać płynniej. Po wymianie uszczelek, które znajdują się wewnątrz, smarujemy je smarem stałym. Nie zapominamy o ślizgu, a także o nasmarowaniu tłoka naszej sprężyny powietrznej. Możemy teraz wsunąć element na swoje miejsce, a następnie dolny element ponownie traktujemy cienką warstwą czerwonego Loctite'u, którą palcem rozciągamy na gwincie i całość skręcamy. Następnie dość obficie smarujemy smarem stałym górny quadring, a także tutaj ten o-ring, jak również wnętrze tuby komory powietrznej. Wsuwamy naszą sprężynę do środka, gotowe, i zakładamy nasz klips mocujący. Przy jego montażu pamiętajmy, że on musi nam wstrzelić się w swoje miejsce, wydać takie kliknięcie. Jeśli tego nie będzie, kiedy napompujemy komorę, to nam wszystko wystrzeli i cały serwis będzie musiał być powtórzony, a jest to również niebezpieczne dla wewnętrznych części naszego amortyzatora. Pamiętajcie, że gdy serwisujecie amortyzator i smar jest otwarty, może to nalecieć jakiegoś brudu, piasku, pyłu, czegokolwiek, co później, gdy ten piasek dostanie się na przykład do wnętrza komory powietrznej, zarysuje nam gładź goleni. Zawsze trzymajcie zamknięty smar, jeśli go w danym momencie nie używacie. To samo tyczy się olejów oraz komory powietrznej. Kiedy długo nie zaglądacie do komory, a jest otwarta, zawsze zabezpieczajcie ją. Ja w takich przypadkach używam po prostu papierowego ręczniczka, który tutaj umieszczam i mam pewność, że nic niepożądanego nie dostanie się do wewnątrz komory. Na koniec serwisu naszej komory musimy wlać jeszcze 3 ml oleju Fox Gold 20WT. Po wymianie o-ringu smarujemy go, jak również gwintowaną część top capu smarem stałym. Troszkę smaru stałego dajemy również na gwint i umieszczamy nasz top cap w koronie. Następnie naszą nasadkę montujemy w kluczu dynamometrycznym i dokręcamy top cap z siłą 24,8 Nm. Pamiętamy o mocnym dociskaniu klucza od góry. Tym samym serwis komory powietrznej możemy uznać za zakończony. Ja jednak sugeruję wkręcenie pompki, napompowanie amortyzatora do przynajmniej kilkudziesięciu PSI i sprawdzenie, czy podczas spuszczania powietrza tłok nie zsunie się, tak jak widzieliście to na początku filmu. Pozwoli to na zaoszczędzenie czasu, gdyby coś jednak było nie tak. Teraz możemy przystąpić do serwisu tłumika. Pozbywamy się osłony linki. Kluczem imbusowym odkręcamy śrubę mocującą linkę w pokrętle. Wysuwamy linkę. Płaskim kluczem 17 mm przytrzymujemy pokrętło, a imbusem odkręcamy śrubkę blokującą dostęp do top capa. Pod spodem jest sprężyna, trzymamy pokrętło, aby jej nie zgubić. Zdejmujemy całość i kluczem nasadowym 26 mm możemy odkręcić top cap, pamiętając o tym, że najpierw musimy wyczyścić ten brud, który nam się tu zebrał, ponieważ nie chcemy, aby dostał się do wnętrza goleni. Wykręcamy nasz tłumik. Jest to zamknięty cartridge. Wysuwamy go delikatnie z goleni. Aby rozebrać tego typu tłumik, musimy złapać go miękkimi aluminiowymi szczękami za tubę cartridge'a. Nigdy nie rozbieramy takiego tłumika, jeśli nie posiadamy wspomnianych rzeczonych szczęk. Wszelakie kombinowanie z różnymi patentami może skończyć się zagniecieniem tuby tłumika i tak naprawdę jego wyrzuceniem bądź wyrzuceniem samej tuby. Kiedy tuba będzie zagnieciona, ruch posuwisty nie będzie mógł być wykonywany, ponieważ to zagniecenie będzie blokowało ten piston i amortyzator nie będzie sprawny. Umieszczamy klucz nasadowy na top capie, mocno dociskamy i odkręcamy tłumik kompresji. Następnie wyciągamy tłumik
używając do tego celu szmatki, ponieważ znajdujący się wewnątrz olej może nam dostać się na zewnątrz. Robimy to ruchem okrężnym, aby nie uszkodzić znajdujących się wewnątrz elementów oraz uszczelek. Tłumik wychodzi dość ciężko i końcóweczka gotowe. Ja tutaj postanowiłem troszkę skrócić Wam mój przekaz. Mianowicie z tuby wykręcę jeszcze tłumik odbicia. Tutaj nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Wykręcamy tłumik odbicia, ponownie instalując tubę w miękkie aluminiowe szczęki. Tutaj Fox w swoich zestawach serwisowych dodaje taki element, po prostu wymieniamy całość, rozbieramy element tłumika odbicia, analogicznie jak w komorze powietrznej chwytamy tłok w miękkie aluminiowe szczęki, podgrzewamy, odkręcamy ten element, wykręcamy, wyjmujemy i wymieniamy uszczelki oraz na koniec wlewamy olej. Odrobinę bardziej skomplikowany, jak sądzę, jest tłumik kompresji i może skupię się tutaj na nim, pokazując Wam, jak go rozebrać i jak wymienić znajdujące się w nim uszczelki. Przejdźmy zatem do rozkręcenia tłumika kompresji. Zaczynamy od jego iglicy, którą musimy wykręcić. Wysuwamy ją. Ten o-ring i te dwa ślizgi będziemy wymieniali na nowe z zestawu serwisowego Foxa. Top cap umieszczamy w miękkich aluminiowych szczękach. Delikatnie dokręcamy. Kluczem oczkowym 8 mm odkręcamy nakrętkę. Również jest skręcona na czerwony Loctite, więc może wymagać użycia odrobinkę większej siły. Zdejmujemy ją wraz z znajdującą się pod spodem sprężynką. Ściągamy nasz shimstack, tak aby nam się nie pomyliła kolejność blaszek. Plastikowy element jest na sprężynie, zsuwamy go w dół, przytrzymujemy, zdejmujemy ten element i tutaj jest taki pin, który wysuwamy. Możemy rozebrać resztę naszego tłumika. Tłumik jest rozłożony, wymieniamy o-ringi znajdujące się w tych elementach. Następnie po wymianie o-ringów traktujemy je olejem Teflon 5WT od Foxa i składamy całość w odwrotnej kolejności. Tłumik ma wymienione wszystkie uszczelki, to są elementy, które z niego wyciągnąłem, o-ringi wraz ze ślizgami. Przystępujemy teraz do montażu. Sprężynę umieszczamy w plastikowej tubie i nasuwamy na tłumik kompresji. Pamiętamy, że tu jest o-ring, nie możemy go przyszczypać podczas montażu. Przytrzymujemy skompensowaną sprężynę i wsuwamy pin. A następnie aluminiowy, srebrny element. Tutaj o-ring również jest przeze mnie już nasmarowany. Umieszczamy go tak, aby ten pin wszedł tutaj wyfrezowane wnętrze naszego aluminiowego talerzyka. Ponownie umieszczamy top cap w miękkich aluminiowych szczękach naszego imadła. Delikatnie przykręcamy, nie za mocno, nie chcemy zagnieść naszego top capu. Umieszczamy shimstack. Odrobina czerwonego Loctite'u na gwint. Sprężynka i nakrętka. Nakrętkę kluczem dynamometrycznym dokręcamy do wartości 1,8 Nm. Bierzemy tubę naszego tłumika z wkręconym tłumikiem odbicia. Regulator odbicia powinien być rozkręcony na maksa. Wlewamy do środka olej 5WT Teflon w taki sposób, aby tutaj znalazł się mniej więcej 50 mm poniżej otworu do odpowietrzania. Wykonujemy kilka cykli tłokiem w ten sposób, aby go odpowietrzyć. Tym czarnym elementem umieszczamy w miękkich aluminiowych szczękach w imadle. Po przykręceniu tłumika do imadła nakładamy na niego papierowy ręcznik, ponieważ tutaj będzie nam wydostawał się olej. Wspomniany olej 5WT Teflon wlewamy do tłumika tak, aby zaczął wydostawać się tutaj tym otworem do odpowietrzania. Gotowe. Bierzemy teraz tłumik kompresji, szmatkę i delikatnie wsuwamy go do środka, pamiętając, że olej będzie wydostawał się tędy oraz tutaj od góry przez otwór iglicy. Po wsunięciu naszego tłumika kompresji tubę dokręcamy go do końca, ale na ten moment tylko rękami. Następnie bierzemy iglicę od tłumika kompresji, nawilżamy ją olejem Teflon 5WT i wkręcamy od góry, pozwalając najpierw, aby opadła pod własnym ciężarem, a kiedy już to zrobi, wkręcamy, wciskamy i wkręcamy o 3-4 obroty.
Następnie dokręcamy top cap do wartości 16,9 Nm. Czyścimy wnętrze top capu z pozostałości oleju, a następnie o-ring smarujemy smarem stałym. Smarujemy również gwint po stronie komory olejowej, czyli tłumika, i możemy umieścić tłumik w goleni górnej. Delikatnie dokręcamy najpierw ręką, potem kluczem. Siła dokręcenia to 24,8 Nm. Wiem, powtarzam się, ale zawsze dociskamy mocno klucz od góry. Czyścimy koronę z pozostałości smaru. Możemy wspomóc się detailerem. Pozostał nam jeszcze tylko montaż elementu napinającego nasz tłumik kompresji. Umieszczamy element blokujący na szczycie goleni. Kompensujemy sprężynę. Dokręcamy śrubę o kilka obrotów. Możemy teraz nasunąć golenie dolne, pamiętając o tym, aby nie uszkodzić delikatnych rantów uszczelek kurzowych. Wsuwamy, ale nie do końca tak, abyśmy mogli od dołu wlać olej. Odwracamy rower do góry kołami. Zawsze w takich przypadkach podkładamy czyste szmatki zarówno pod siodło, jak i pod kierownicę, aby niczego nie utłuścić, nie ubrudzić, nie zniszczyć, i strzykawką z długim wężykiem wlewamy olej. W przypadku tego modelu do strony komory powietrznej lejemy 8 ml oleju Fox Gold 20WT, a od strony tłumika grip 40 ml oleju 5WT Teflon. Przy czym w moim osobistym odczuciu te 8 ml zalecanych przez Foxa to troszeczkę za mało. Możecie oczywiście stosować się do tych zaleceń, ale ja uważam, że w przypadku tego widelca 15 ml jest optymalnym rozwiązaniem i tyle właśnie tutaj wleję. Od strony tłumika wlewamy 40 ml oleju Fox 5WT Teflon. Natomiast od strony komory powietrznej 20WT Gold. Zsuwamy golenie i wkręcamy nakrętki z nowymi podkładkami, czyli tak zwanymi crash washers. Dokręcamy z wartością 5,7 Nm. Ostatnia rzecz to dokręcenie regulatora tłumienia odbicia. Tę małą śrubkę nakładamy na klucz, umieszczamy ją wewnątrz regulatora i na kruczcu wewnątrz goleni. Jedną dłonią przytrzymujemy regulator, a drugą dokręcamy śrubkę do końca. Mnie zostało już tylko poskładać resztę elementów. Amortyzator jest gotowy. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, skomentujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć, trzymajcie się, do zobaczenia.